Bukowel, perła ukraińskich Karpat. Zakopane, serce polskich Tatr. Dwa popularne kierunki zimowych i nie tylko, wyjazdów. Ale które z tych miejsc jest lepsze na narty, relaks i górski klimat? Sprawdzimy to razem. Zaczynamy. Zacznijmy od podstaw, czyli jak tam w ogóle dojechać. Zakopane, idealne dla turystów z Polski. Blisko, z dobrym dojazdem samochodem lub pociągiem. Ale korki na Zakopiankę to już klasyk. Na minus Zakopanym, już wczoraj nawet to mówiłem jadąc tutaj, jest duże natężenie ruchu. Cały czas, czy wieczorem, czy rano, czy teraz. Korek, korek i jeszcze raz korek. Już się bałem wczoraj jadąc do Zakopanego, bo padał deszcz, że będzie zła pogoda, a tymczasem ranek jaki piękny. No i z tego miejsca chciałem pokazać, gdzie się zatrzymałem i ile to kosztuje w Zakopanem. Tak, zatrzymałem się tutaj, się to nazywa Koliba. No i z racji tego, że tu już jest po feriach, to udało mi się wynająć pokój za 100 zł. Plus 40 zł jest tutaj za śniadanie. Taka okolica tu jest dosyć fajna. Do centrum jest 1,5 km. Mi to akurat nie przeszkadzało, bo jestem autem. No także obiekt całkiem dobry standard. Do tej ceny no to nie ma czego się przyczepić. Widoczki są dobre. Na pewno, gdy świeci słońce, teraz za dużo nie widać. I jeszcze taki plusik dla obiektu, bo ja jestem kawoszem, a nie wszędzie tak jest. Dostęp do kawy jest non-stop. Do herbaty, do kawy, także jest bezpłatna, można, nielimitowana. W niektórych hotelach jest tam na przykład 2-3 darmowe, później już trzeba płacić. Tu jest nielimitowana, można pić ile się chce. Bukowel, raj dla Ukraińców i coraz częstszy wybór dla Polaków. Z południowo-wschodniej Polski to zaledwie kilka godzin jazdy. A droga? Cóż, bywa różnie, ale widoki wynagradzają wszystko. Nocka tutaj, no już w sumie jest po feriach zimowych, bo w feriach zimowych na pewno było drożej, ale nocka ze śniadaniem wyszła mi tu 200 zł. Standard jest dobry tego hotelu, wiadomo, są lepsze hotele z jakimiś basenami, ale tutaj czyściutko, ciepło, jedzenie dobre, śniadanie dobre było, także 200 to nie jest dużo. No i jak mówiłem, że za hotelik, za ten pokój wyszło mniej więcej 200 polskich złotych za dobę i to jest ze śniadaniem. Śniadanie tutaj w tym hotelu, nie wiem jak jest w innych, wygląda troszkę inaczej, że nie jest tak podane wszystkie dania i sobie wybierasz ile chcesz, tylko po prostu są numery porcji i zamawia się i facet przynosi i to jest wliczone w cenę. Porcje są, no jak dla mnie, małe, bo wiadomo, w ostatnim hotelu, w którym byłem w Polsce, no to tam śniadanie było jajka, można było brać ile chcesz, później pączki, słodycze, czy tam naleśniki, owoce, a tutaj konkretna porcja, najesz się to najesz, nie najesz się to trzeba domówić drugą, co też tak zrobiłem i
Zamówiłem drugą porcję, inne menu i to kosztuje 20 zł za śniadanie. Nie jest dużo, nie jest dużo, ale jak mówię, tak wygląda to w hotelu. Jeśli chodzi o narty, oba kurorty mają się czym pochwalić. Zakopane to głównie Kasprowy Wierch i Gubałówka, plus kilka mniejszych ośrodków w okolicy. Podjedziemy na wielką Krokwię, tam gdzie Małysz skakał. Pogoda nie rozpieszcza, słoneczko nie świeci, ale to są góry. Myślę, że coś będzie widać. Jedziemy w tej chwili na Wielką Krokiew. Wyjazd na taką atrakcję kosztuje 25 zł, ulgowy 20. A może ktoś pamięta, bo właśnie chyba tutaj, na tym wyciągu, jak były zawody w Zakopanem, jak jechał Hanawald na tym krzesełku, to kulkami w niego śnieżnymi rzucali. To tutaj było? Także jeżeli ktoś pamięta, niech napisze w komentarzu, czy to tutaj było. Teraz pojadę, sprawdzę, jak tu wyglądają trasy narciarskie, wyciągi, ale z tego, co już rozmawiałem, no to w odróżnieniu od Bukowela, tu trzeba się przemieszczać między, nie wiem, dzielnicami, miejscowościami. Ja tak nie znam Zakopanego, ale nie ma to w jednym miejscu, tak jak tam było. Jedna miejscowość wzdłuż drogi i można było wybierać po prawej taki, po lewej taki, a z góry było to wszystko połączone w jedną całość. Tu troszkę to inaczej wygląda. Może to jest uwarunkowane specyfiką gór i stoków. Nie wiem, ale mniej więcej tak pokażę jak to wygląda, a każdy sobie niech sam już wyciągnie wnioski. Akurat trafiłem, że są jakieś zawody i w Bukowelu nie zauważyłem, a tu są właśnie trasy do nart biegowych, z tego co tu widzę. No i tutaj mamy wspomniane trasy biegowe. Bukowel to największy ośrodek narciarski na Ukrainie. Ponad 60 km tras, nowoczesne wyciągi i świetna infrastruktura. Dla początkujących i rodzin z dziećmi Bukowel może być nawet lepszym wyborem. Dla tych, co chcą połączyć narty z prawdziwą górską przygodą, Zakopane wciąż trzyma poziom. Staram się zrozumieć, jak tu działają te wyciągi. To jest mapka. Dosyć to jest rozbudowane. Z tego, co czytałem, to jest 50 km tras. Także dosyć. Tutaj mijamy następną atrakcję. Nie wiem, czy będzie widać, bo jedziemy pod słońce. Tu są na tych szynach takie saneczki i to jest dosyć długie. I widzę tutaj dzieci już jeździły na tym. To dosyć takie ekstremalne. No, ja nie będę korzystał z tej atrakcji, ale po prostu tak dla informacji chcę pokazać. Może chwileczkę wjedziemy w takie miejsce, gdzie będzie lepsze światło i to będzie widoczne. Tam do samej góry, jeszcze chwilę, o, tam do samej góry mamy ten tor saneczkowy, taki sztuczny. No z tego co zauważyłem, jest tu dosyć duży labirynt tras, bo to jest tak, z tej strony stoku, o tak, później są tam z tamtej strony stoku, na tą stronę stoku i to nie jest tylko to, bo jeszcze jest po tamtej stronie dużo jest tych wyciągów. Ja jestem na numer 2. A tam na planie można było zauważyć, że tego jest dużo więcej. Także tutaj każdy sobie znajdzie coś dla siebie. O, widzimy, tam coś też jest. Jest tego dużo i to jednego dnia braknie, żeby wszystko... Tam widzę, jest chyba bardziej ekstremalne. Takie, no... Jeden-dwa dni mało, żeby wszystko poznać. To by trzeba było poświęcić dużo więcej czasu, a którego ja nie mam. O, przycupłem sobie na kawce w takiej restauracji na samej górze, tak wygląda. Kawa kosztuje tutaj 9 zł na polskie. Nie ma dużo ludzi, bo to jest po sezonie już, nie wiem, ale
Chyba tak, 25 luty. Także ferie się skończyły w Polsce, ale nie wiem jak tutaj. Jak widać, nie ma za dużo ludzi. O, widok na góry. W środku bardzo przyjemnie jest, ale nie siedziałem tam ze względu, bo muzyka głośno grała i zaraz by mi YouTube tam znowu prawa autorskie wywalił, także jestem na zewnątrz, ale jak najbardziej trzeba korzystać ze słoneczka, bo jest ciepło. Ja bym nawet mógł ściągnąć kurtkę i bluzę, ale boję się, że mnie przewieje i później będzie ała. Także troszkę mi jest ciepło, ale cieszę się ze słoneczka. O, teraz sobie chciałem powiedzieć ekstremalny zjazd w dół, ale to jest bardzo spokojny zjazd w dół. Jeszcze ostatni rzut oka tutaj na górkę. No tu jest ta panorama 2, gdzie byłem na kawce. Tak wygląda i tu ładnie widać tą stronę stoków, bo jak mówiłem, jeszcze są z drugiej strony. Tutaj w lesie jest ten tor saneczkowy, tam na dole są kurorty. Tam w oddali jest takie koło, jest jezioro sztuczne, to nie wiem, to jakby może jest jakiś zbiornik retencyjny, nie wiem, ale jest w tej chwili zamarznięte i powoli zjeżdżam w dół. Czas na to, co wielu interesuje najbardziej – ceny. Zakopane jest coraz droższe. Noclegi w sezonie potrafią kosztować tyle, co w Alpach. Jedzenie też swoje kosztuje. Po tym to chyba śniadania nie zechcę. 57 zł tylko. Nie jest drogo. Za taką golonę. Pół kilo. Tutaj jeżeli chodzi o cenniki, są ceny podobne niż tam, ale tu dużo więcej się traci na parkingi. Bo tam jest wszystko skumulowane w jednym miejscu. Jak gdyby można powiedzieć w pigułce. Wystarczy postawić auto na parkingu hotelowym, który jest za darmo. Jest komunikacja, która wszędzie dowozi, darmowa po Bukowelu, a tu niestety trzeba jeździć od atrakcji do atrakcji. Można też chodzić, ale to dużo czasu zajmuje. No i za każdy parking 2 dyszki, 2 dyszki, 3 dyszki, 2 dyszki i się zbiera suma. Ale tak, jeżeli chodzi o termy, to jest tutaj kilka miejscowości, które posiadają termy. Ja wybrałem termy Bania, to jest Białka Tatrzańska i patrzyłem w Bukowelu, zobaczyłem tutaj i cena jest identyczna. 4,5 godziny 160 zł tam, 4,5 godziny 160 zł tu. Jeżeli chodzi o ceny za parkowanie, to mniej więcej są podobne. Tam też były ceny w zależności od miejsca, wahały się od 16 nawet do 22 zł. No, trasy biegowe czynne 9-19, cennik 20 zł, ulgowy 15, półtora godziny. Tak, teraz podam ceny, to pewno będą się różniły w zależności od wypożyczalni, ale nie będą to jakieś duże różnice. I jeżeli chodzi o instruktora, to 1 godzina kosztuje 180 zł. Później są opcje, więcej godzin, mniej godzin, ale podstawowa opcja, jedna osoba, 1 godzina, 180 zł. Jeżeli chodzi o wypożyczanie nart, to tutaj nie było opcji akurat w tej wypożyczalni wypożyczyć kombinezon, ale wypożyczenie nart, ja tutaj podlinkuję zdjęcie, same narty 25 zł, same buty 25, a cały zestaw 45 zł na cały dzień. Bukowel? Trochę taniej, choć też nie jest już za grosze. Skipasy, jedzenie, spa, wszystko porównywalne, ale wciąż z lekką przewagą Bukowla, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Dobrze, tutaj za mną jest wypożyczalnia, jedna z wielu wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i pozwoliłem się sobie dowiedzieć się, ile by kosztowało bez instruktora, jeżeli bym się jednak zdecydował na narty, nie mając nic.
Także tak, ubranie na mnie kosztuje 50 zł za dzień. Narty się wahają od 30 do 40 zł. Rękawiczki 10 zł i gogle 10 zł. Także proszę sobie sumować i porównać ewentualnie z naszymi cenami w kraju albo za granicą. To jest na tyle. Zakopane ma klimat. Drewniane domki, góralska muzyka, oscypki na każdym rogu i słynne krupówki. W Bukowlu jest nowocześnie, bardziej kurortowo, mniej folkloru, więcej stylu premium. Pytanie, co kto woli, góralską duszę czy nowoczesny komfort? A co jeśli nie narty? W Zakopanem termy, kuligi, karczmy i piesze szlaki. Następną atrakcją jest wyjazd na Gubałówkę. Dzisiaj nie ma aż tak dużych kolejek, przed czym mnie przestrzegano. Tu się wchodzi, wagonik czeka i wyjazd na górę jest. Online na www.pkl.pl. Opiekunów grup zapraszamy po bilety do biura obsługi klienta. Ulga przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej na podstawie ważnej legitymacji oraz opiekunom grup szkolnych. Prosimy nie nabywać biletów od osób postronnych, gdyż może to... Jak już mówiłem, w Zakopanem nic nie brakuje, wszystko jest, można dobrze spędzić czas, ale poruszanie się autem po Zakopanem to jest czysta tragedia. Miałem zajechać jeszcze w kilka fajnych miejsc. W pobliżu jest to za daleko, żeby chodzić pieszo, ale szkoda mojego cennego czasu, żebym to spędzał w korkach. Jeszcze pojadę na termy do Białki Tatrzańskiej i powoli będę zjeżdżał z Zakopanego. Myślę, że ten materiał pozwoli w miarę porównać te dwa miejsca, które chciałem wam pokazać. O, góry to się zdyszałem, ale tak, jeżeli chodzi o termy, to jest tutaj kilka miejscowości, które posiadają termy. Ja wybrałem termy Bania, to jest Białka Tatrzańska i dla porównania są, jeżeli chodzi o cennik, są różne opcje, z dziećmi, bez dziećmi, jeżeli chodzi o godziny, te same opcje, które patrzyłem w Bukowelu, zobaczyłem tutaj i cena jest identyczna. 4,5 godziny 160 zł tam, 4,5 godziny 160 zł tu. Tak się ten obiekt prezentuje z góry, obok jest stok. No i tutaj jest dużo więcej ludzi jak w Bukowelu. Czy w Białce, czy w Zakopanem jest dużo więcej ludzi. W Bukowlu snowparki, spa, bary z widokiem na góry i świetna baza wellness. Oba miejsca oferują dużo. Trzeba tylko wiedzieć, czego się szuka. O tak, tutaj za mną jest charakterystyczne koło, a przede mną jest aquapark termalny i tak można powiedzieć, tutaj jeszcze po prawej stronie jest taka wioseczka, tam można sobie pooglądać zwierzątka. Tutaj jest widokowa taka kafejka, to koło. Na dole jest staw, który było widziałem z góry jako zbiornik retencyjny. Nie wiem dokładnie, co to jest. I na ten moment
Jak gdyby tu się kończył Bukowel, ale budowa dalej tam jest kontynuowana. Tam chciałem podjechać, ale stali umundurowani faceci, także nie jechałem dalej, ale widzę, że są jakieś fundamenty, że tam dalej coś jest budowane, ale na dzień dzisiejszy to tak jak gdyby tutaj się kończy Bukowel, jeżeli chodzi o takie duże hotele. O, i takim widokiem zakończymy tutaj z Bukowela filmik. Bukowel czy Zakopane? To zależy, czego szukasz. Jeśli liczy się nowoczesność, komfort i stosunek jakości do ceny, Bukowel. Dobrze, teraz myślę, jest najlepszy moment taki, żebym podsumował wczorajszy wieczór i dzisiejszy poranek. Jakie są moje pierwsze wrażenia? Jest spokojnie, właśnie wziąłem sobie taki wyjazd na górę widokowy. To kosztuje 35 zł. I jakie wrażenia mam po przyjeździe wczoraj wieczorem, a dzisiejszym porankiem? Jest fajnie, tyle mogę powiedzieć. Jest to nowoczesny ośrodek, bardzo nowoczesny. Jest to tak w miarę wszystko dobrze rozwiązane, jest informacja. Trzeba się najpierw przyzwyczaić, jak to funkcjonuje, bo wiadomo, w każdym państwie jest inaczej, ale jak już załapiesz to, jak tu trzeba się poruszać, tak to dosyć wszystko łatwo idzie. Jest fajnie, jest fajnie. Jeżeli chodzi o ceny, też trzeba się nauczyć, bo rozmawiałem z właścicielem hotelu i on mi powiedział, że najlepiej jak się tutaj przyjeżdża, to posiłki spożywać w hotelach, bo są ceny normalne, przystępne w granicach 30-35 do 40. To są już takie porcje lunchu, czy kolacji, czy śniadania, mniej więcej w tych granicach to kosztuje. A jeżeli ktoś nie wie, no to jak mówię, trzeba zapłacić frycowe, gdzie poszłem do takiego przydrożnego grill baru. No i za steka zapłaciłem, wydawało mi się, rozsądną cenę 35 zł, tylko że to było za 100 gram, a on miał pół kilo z kością. Ta kość ważyła 250, ale to nieważne. Jak mówię, ogólnie jest fajnie, takie są widoki. Mamy końcówkę lutego, już ferie się skończyły, jest troszkę mniej ludzi, ale jest ich dużo mimo wszystko. Śnieg na stokach jest, ale już poza stokami nie ma. Niech każdy sobie wyciągnie sam opinię, czy by tu przyjechał. Niech porówna z innymi miejscowościami, jeżeli ma doświadczenie w takiego typu wyjazdach na narty zimowych. Ja przeważnie jeździłem po takich ciepłych krajach, a do takich kurortów zimowych no praktycznie zawitałem na dłużej pierwszy raz, także nie mam dużego w tym doświadczenia, ale starałem się pokazać jak najwięcej można. Myślę, że to jest wystarczająco dużo materiału, żeby każdy sobie mógł wyrobić jakąś opinię na ten temat. Jeśli marzysz o prawdziwej góralskiej atmosferze, tradycji i klimacie, Zakopane. Także myślę też w tej chwili będzie dobry moment do takiego pierwszego podsumowania wrażeń. Mniej więcej w tych kurortach górskich podobne są atrakcje, wyciągi, kolejki liniowe, tam jak tak widać w oddali koła, różnego rodzaju restauracje i tutaj to samo jest co w Bukowelu, nawet ja bym powiedział to jest większe, ale myślę, że tu jest inaczej, jeżeli chodzi o trasy, tam jest bardziej tego skumulowana ilość. A ty? Gdzie byś pojechał? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych filmach.